Lekcja 1. Jak zacząłeś dziś dzień? Cześć Anno, jak zaczęłaś dziś dzień? Dzień wolny zacząłem od filiżanki kawy. To popularny sposób na rozpoczęcie poranka. Tak, pomaga mi poczuć się bardziej obudzonym i skoncentrowanym. Czy masz jakieś poranne rytuały lub rutyny? Zwykle poświęcam kilka minut na rozciąganie i głęboki oddech. To świetny sposób na skoncentrowanie się przed rozpoczęciem dnia. Pomaga mi poczuć się bardziej ugruntowanym i gotowym na nadchodzący dzień. Jakieś konkretne plany lub cele na dziś? Mam kilka zadań do wykonania i spotkanie po południu. Brzmi jak pracowity dzień przed nami. Pamiętaj też o przerwach. Tak, upewnię się, że zrobię krótkie przerwy na odpoczynek i relaks. Jest to ważne dla utrzymania produktywności i dobrego samopoczucia. Zgadzam się. Równowaga jest kluczowa. Życzę udanego i produktywnego dnia, Anna. Dziękuję, John. Doceniam to. Miłego dnia też. Witamy, Anno. Uważaj i miłego dnia. Lekcja 2. Jak się czujesz dzisiaj? Cześć Anna, jak się dzisiaj czujesz? Czuję się nawodniony i odświeżony. Wspaniale to usłyszeć. Czy wypiłeś wystarczająco dużo wody? Tak, upewniłem się, że piję dużo wody przez cały dzień. Utrzymanie nawodnienia jest ważne dla naszego ogólnego samopoczucia. Zgadzam się. Pomaga mi poczuć się bardziej energicznie i skoncentrowanym. Jakieś wskazówki dotyczące utrzymania nawodnienia? Zawsze noszę ze sobą butelkę wody i często łykam. To dobry nawyk. Łatwo zapomnieć o piciu wystarczającej ilości wody. Wymaga to trochę praktyki, ale z czasem staje się drugą naturą. Czy zauważyłeś jakieś korzyści z utrzymania nawodnienia? Zdecydowanie. Poprawia moją skórę, trawienie i ogólny stan zdrowia. To cudowne. Kontynuuj dobrą robotę, Anna. Dziękuję, John. Będę. Miłego dnia! Ty też, Anna. Zachowaj nawodnienie i uważaj. Lekcja 3. Czy włączasz ćwiczenia do swojej codziennej rutyny? Cześć Anna, czy włączasz ćwiczenia do swojej codziennej rutyny? Tak, wykonuję jakieś ćwiczenia przez około 30 minut. To świetnie. Jakie ćwiczenia zwykle wykonujesz? Lubię mieszankę ćwiczeń cardio i treningu siłowego. Jak znaleźć czas na ćwiczenia każdego dnia? Stawiam to na priorytet i planuję to na mój dzień. To mądre podejście. Spójność jest kluczowa. Pomaga mi pozostać aktywnym i utrzymać kondycję. Czy masz jakieś ulubione ćwiczenia lub treningi? Lubię jogging, jogę i ćwiczenia z masą ciała. Są to świetne opcje, aby zachować formę i elastyczność. Działają dobrze dla mnie i utrzymują motywację. Jak się czujesz po treningu? Czuję się energiczny i odświeżony, gotowy do podjęcia dnia. To niesamowite, jak ćwiczenia mogą mieć tak pozytywne skutki. Absolutnie.
Jest to ważne zarówno dla dobrego samopoczucia fizycznego, jak i psychicznego. Kontynuuj dobrą robotę, Anna. Twoje poświęcenie jest inspirujące. Dziękuję, John. Doceniam Twoje wsparcie. Witamy, Anno. Życzę fantastycznego treningu już dziś. Dzięki, John. Ty też. Bądź aktywny i uważaj. Lekcja 4. Czy założyłeś dzisiaj makijaż? Cześć, Anna. Nałożyłaś dzisiaj makijaż. Tak, dziś rano założyłam makijaż. To świetnie. Jaki rodzaj makijażu zwykle nosisz? Zazwyczaj noszę podkład, tusz do rzęs i szminkę. Jak długo zwykle zajmuje ci wykonanie makijażu? Wykonanie makijażu zajmuje mi około 10 do 15 minut. Czy masz jakieś ulubione marki lub produkty do makijażu? Lubię używać mieszanki drogerii i marek wysokiej klasy. Miło jest mieć opcję i znaleźć to, co ci odpowiada. Tak, chodzi o osobiste preferencje i to, co sprawia, że czuję się pewnie. Czy masz jakieś porady lub wskazówki dotyczące makijażu? Zawsze staram się nawilżyć skórę przed nałożeniem makijażu. To dobra wskazówka. Pielęgnacja skóry jest ważna dla płynnej aplikacji. Absolutnie. Pomaga makijażowi wyglądać bardziej naturalnie i trwać dłużej. Zawsze wyglądasz świetnie, Anna. Twój makijaż dobrze ci odpowiada. Dziękuję, John. Doceniam Twoje miłe słowa. Witamy, Anno. Miłego dnia z makijażem. Dzięki, John. Ty też. Uważaj i miłego dnia. Ty też, Anna. Bądź piękny i pewny siebie. Lekcja 5. Co zjadłeś dzisiaj na śniadanie? Cześć, Anna. Co zjadłaś dzisiaj na śniadanie? Zjadłem lekkie śniadanie z płatków owsianych z owocami. To brzmi zdrowo i pożywnie. Tak, daje mi energię na rozpoczęcie dnia. Czy zazwyczaj jesz lekkie śniadanie? Tak, wolę zaczynać dzień od czegoś lekkiego. Czy próbowałeś jeść jajka na śniadanie? Tak, czasami mam jajecznicę z tostami. Jajka są dobrym źródłem białka. Sprawiają, że czuję się pełny i zadowolony. Płatki owsiane i jajka to świetne opcje śniadaniowe. Zapewniają dobrą równowagę składników odżywczych. Czy dodajesz jakieś dodatki do płatków owsianych? Lubię dodawać posypkę cynamonu i mrzawkę miodu. To brzmi pysznie. Będę musiał kiedyś spróbować. Dodaję odrobinę smaku i słodyczy do płatków owsianych. Dzięki za podzielenie się swoimi wyborami śniadaniowymi, Anna. Witaj, John. Miłego dnia! Ty też, Anna. Ciesz się śniadaniem i zadbaj o to. Lekcja 6. Co zwykle pakujesz na lunch? Cześć, Anna. Co zwykle pakujesz na lunch? Szybko pakuję sałatkę lub kanapkę na lunch. To wygodny i zdrowy wybór. Tak, pozwala mi zjeść zbilansowany posiłek w podróży. Jakie sałatki robisz?
Lubię mieszać warzywa z warzywami i dodawać trochę białka, takiego jak kurczak lub fasola. To brzmi orzeźwiająco i sycająco. To sprawia, że jestem zadowolony przez cały dzień. A co z kanapkami? Zwykle wybieram chleb pełnoziarnisty z chudym mięsem i warzywami. Proste i smaczne. Czy masz jakieś ulubione opatrunki lub pasty do smarowania? Lubię używać winegret lub hummusu jako zdrowszej alternatywy. To dobry sposób na dodanie smaku bez zbyt dużej ilości kalorii. Dokładnie. Chodzi o znalezienie równowagi. Czy masz jakieś wskazówki dotyczące szybkiego i łatwego pakowania lunchu? Przygotowanie składników z wyprzedzeniem i używanie pojemników wielokrotnego użytku bardzo pomaga. To inteligentne podejście do oszczędzania czasu i zmniejszenia ilości odpadów. Jest wygodny na pracowite dni. Cóż, twoje suche obiady brzmią pysznie i pożywnie. Dziękuję, John. Doceniam to. Witamy, Anno. Ciesz się lunchem i miłego dnia. Dzięki, John. Ty też. Uważaj! Lekcja 7. Jak zwykle dojeżdżasz do pracy? Cześć Anna, jak zwykle dojeżdżasz do pracy. Jeżdżę rowerem do pracy. Zajmuje to około 20 minut. To zdrowy i przyjazny dla środowiska sposób podróżowania. Tak, jest to zarówno wygodne, jak i przyjemne. Czy napotykasz jakiekolwiek wyzwania podczas jazdy na rowerze do pracy? Czasami muszę poruszać się po ruchu drogowym, ale ogólnie jest to płynna jazda. Czy zauważyłeś jakieś korzyści z jazdy na rowerze do pracy? Pomaga mi pozostać aktywnym i oszczędza pieniądze na transporcie. To świetnie. To sytuacja korzystna dla wszystkich. Ponadto jest to odświeżający sposób na rozpoczęcie i zakończenie dnia pracy. Czy masz jakieś wskazówki, jak jeździć na rowerze, aby bezpiecznie pracować? Ważne jest noszenie kasku, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i posiadanie sprzętu odblaskowego. Bezpieczeństwo zawsze powinno być priorytetem. Absolutnie. Jest to kluczowe podczas jazdy na rowerze w mieście. Dobrze, godne pochwały, że wybierasz jazdę na rowerze jako swoje dojazdy do pracy. Dziękuję, John. Bardzo mi się to podoba. Witamy, Anno. Miłej przejażdżki rowerowej do pracy i produktywnego dnia. Dzięki, John. Ty też. Uważaj! Lekcja 8. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz, gdy idziesz do pracy? Cześć Anna, jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz, kiedy idziesz do pracy? Lubię najpierw nadrabiać zaległości w e-mailach. To dobry sposób na zorganizowanie i informowanie. Tak, pomaga mi priorytetyzować moje zadania na dany dzień. Jak efektywnie zarządzasz swoją skrzynką e-mail? Staram się od razu odpowiadać na pilne e-maile i kategoryzować inne na później. Jakieś wskazówki, jak być na bieżąco z e-mailami? Pomocne może być ustawienie wyznaczonych godzin sprawdzania wiadomości e-mail i odpowiadania na nie. To inteligentne podejście, aby uniknąć ciągłego rozpraszania uwagi. To sprawia, że skupiam się również na innych ważnych pracach. Czy masz jakieś strategie zarządzania dużą ilością wiadomości e-mail? Używam filtrów i folderów do porządkowania i sortowania moich wiadomości e-mail. To dobry sposób na zorganizowanie i łatwo dostępne rzeczy. Tak, oszczędza czas i zapobiega zgubieniu ważnych wiadomości e-mail.
Dobrze, wygląda na to, że masz dobry system do zarządzania pocztą e-mail. Dziękuję, John. Pomaga mi zachować produktywność. Witamy, Anno. Życzymy produktywnego dnia w pracy. Dzięki, John. Ty też. Uważaj! Lekcja 9. Jaka jest następna rzecz, którą zrobisz po sprawdzeniu wiadomości e-mail? Cześć Anna, jaka jest następna rzecz, którą zrobisz po sprawdzeniu swoich e-maili? Sprawdzam kalendarz, aby zobaczyć, jakie spotkania mam. To dobry sposób na zaplanowanie dnia i zorganizowanie. Tak, pomaga mi przeznaczyć czas na różne zadania. Jak ustalasz priorytety swoich spotkań? Zazwyczaj priorytetowo traktuję spotkania ze względu na ich znaczenie i pilność. Czy masz jakieś strategie przygotowania do spotkań? Upewniam się, że wcześniej przejrzę wszelkie istotne materiały lub notatki. To proaktywne podejście, aby być dobrze przygotowanym. Pomaga mi aktywnie uczestniczyć w spotkaniach. Jakieś wskazówki dotyczące zarządzania spotkaniami typu back-to-back? Ważne jest robienie krótkich przerw między spotkaniami i koncentracja. To dobry sposób na uniknięcie wypalenia i utrzymanie produktywności. Tak, pozwala mi pozostać zaangażowanym i uważnym. Wygląda na to, że masz dobrą rutynę zarządzania spotkaniami. Dziękuję, John. Pomaga mi zachować zorganizowanie i efektywność. Witamy, Anno. Życzymy udanego dnia na spotkaniach. Dzięki, John. Ty też. Uważaj! Lekcja 10. Czy masz jakieś wskazówki, jak unikać ruchu podczas dojazdów do pracy? Cześć Anna, czy masz jakieś wskazówki, jak unikać ruchu podczas dojazdów do pracy? Zazwyczaj przyjeżdżam wcześnie i wychodzę trochę wcześniej. To mądra strategia. Jak ci to pomaga? Pomaga mi pokonać ruch uliczny i płynnie jeździć. Czy masz jakieś konkretne chwile, kiedy wychodzisz z pracy? Staram się odejść trochę przed rozpoczęciem godziny szczytu. To dobry sposób na uniknięcie szczytowego zatłoczenia ruchu. Tak, oszczędza mi to czas i zmniejsza stres na drodze. Czy uważasz, że wczesne przybycie jest korzystne w inny sposób? Tak, daje mi to trochę dodatkowego czasu na osiedlenie się i przygotowanie się do dnia. Zawsze miło jest mieć kilka chwil spokoju przed rozpoczęciem pracy. Zdecydowanie pomaga mi zacząć dzień spokojnie i skoncentrowanym. Cóż, twoje podejście do pokonania ruchu wydaje się skuteczne. Dziękuję, John. To działa dobrze dla mnie. Witamy, Anno. Życzymy spokojnych dojazdów do pracy i produktywnego dnia. Dzięki, John. Ty też. Uważaj! Lekcja 11. Co zwykle robisz w drodze do domu z pracy? Cześć Anna, co zwykle robisz w drodze do domu z pracy? W drodze do domu często zatrzymuję się w sklepie, aby odebrać świeże jedzenie na obiad. To świetny sposób na zapewnienie świeżych składników do posiłków. Tak, pozwala mi przygotować zdrowy i pyszny obiad. Czy masz jakieś ulubione przedmioty, które lubisz odebrać ze sklepu? Lubię otrzymywać różnorodne warzywa, owoce i chude białka. Brzmi jak dobrze zbilansowany i pożywny posiłek. Pomaga mi utrzymać zdrową dietę i cieszyć się gotowaniem w domu.
Jakieś wskazówki dotyczące efektywnych zakupów w sklepie? Zazwyczaj robię wcześniej listę zakupów i trzymam się jej. To dobry sposób na skupienie się i uniknięcie impulsowych zakupów. Tak, pomaga mi zaoszczędzić czas i pieniądze. Wygląda na to, że masz dobrą rutynę na zakupy spożywcze. Dziękuję, John. To działa dobrze dla mnie. Witamy, Anno. Ciesz się świeżymi składnikami i zjedz cudowną kolację. Dzięki, John. Ty też. Uważaj! Lekcja 12. Co zwykle robisz, aby zrelaksować się przed pójściem spać? Cześć Anna, co zwykle robisz, aby się zrelaksować przed pójściem spać? Odchodzę przed pójściem spać o godzinie 10. To dobry nawyk. Jak się odprężysz? Lubię czytać książkę lub słuchać uspokajającej muzyki. To brzmi jak relaksujący sposób na przygotowanie się do snu. Tak, pomaga mi oczyścić umysł i rozluźnić ciało. Czy masz jakieś inne czynności, które pomogą ci się zatrzymać? Czasami biorę ciepłą kąpiel lub delikatnie rozciągam. To świetne sposoby na promowanie relaksu i przygotowanie się do snu. Absolutnie. Pomagają mi przejść do stanu spokojnego. Jakieś wskazówki, jak dobrze się wyspać? Pomocne może być stworzenie komfortowego środowiska snu i trzymanie się rutyny przed snem. To dobre podejście do ustanowienia zdrowych nawyków snu. Tak, promuje lepszą jakość snu i ogólne samopoczucie. Wygląda na to, że masz dobrą rutynę na odpoczynek i dobry sen. Dziękuję, John. To działa dobrze dla mnie. Witamy, Anno. Miłej nocy i słodkich snów. Dzięki, John. Ty też. Uważaj! Lekcja 13. Myślałem o zabraniu jej dziś wieczorem na niespodziankę. Cześć Anna, myślałem o zabraniu jej dziś wieczorem na niespodziankę. To brzmi jak cudowny pomysł. Ale martwię się, że może już mieć plany. Może możesz subtelnie zapytać ją, czy jest dziś dostępna. Nie chcę zepsuć niespodzianki, jeśli ma plany. Możesz spróbować zapytać ją bez rozdawania niespodzianki. To dobra sugestia. Znajdę sposób, żeby zapytać ją od niechcenia. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę jej harmonogram przed zaplanowaniem niespodzianki. Tak, chcę mieć pewność, że to wyjątkowy wieczór dla nas obojga. Jestem pewien, że doceni wysiłek, który w to włożyłeś. Mam nadzieję, że tak. Chcę, żeby była to niezapomniana noc dla nas obojga. Po prostu skontaktuj się z nią i sprawdź, czy dzisiejszy wieczór działa dla niej. Masz rację. Porozmawiam z nią i znajdę najlepszy czas na naszą niespodzianką kolację. Powodzenia, John. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze. Dziękuję, Anna. Doceniam Twoją radę. Witaj, John. Ciesz się wspólną niespodzianką kolacją. Dzięki, Anna. Uważaj. Lekcja 14. Co powiesz na zamówienie pizzy i wspólnie obejrzymy film? Cześć Anna. Co opowiesz na zamówienie pizzy i obejrzymy razem film? To brzmi jak świetny pomysł. Jaką pizzę chciałbyś?
Jestem w nastroju na klasyczną pizzę pepperoni. Idealne. Zamówię wtedy dużą pizzę pepperoni. Dziękuję, John. To mój ulubiony. Jakieś preferencje filmowe? Co powiesz na komedię lub film akcji? Brzmi dobrze. Wybierzmy zabawną komedię, aby rozjaśnić nastrój. Przejrzę opcje i znajdę dobrą. Nie spiesz się i daj znać, kiedy zdecydujesz. W porządku, znajdę idealny film na nasz wieczór pizzy. Nie mogę się doczekać tego. Będzie fajnie. Ja też, John. To będzie relaksujący i przyjemny wieczór. Pizza i wieczór filmowy z tobą są zawsze najlepsze. Dziękuję, John. Sprawiasz, że jest wyjątkowy. To moja przyjemność. Bawmy się razem świetnie. Absolutnie. Zagłębmy się i cieszmy się filmem. Brzmi jak plan. Pizza i śmiech, nadchodzimy. Rzeczywiście. Niech będzie to niezapomniana noc. Dobra, przygotujmy wszystko. Pizza i wieczór filmowy, zaczynamy. Nie mogę się doczekać. Niech to będzie wspaniała noc, John. Zdecydowanie, Anna. Ciesz się wieczorem i uważaj. Ty też, John. Baw się fantastycznie. Lekcja 15. Pomoc w niektórych pracach domowych. Cześć Anno. Wspomniałeś, że chcesz, żebym dziś pomogła w niektórych pracach domowych? Tak, John. Byłoby wspaniale, gdybyś mógł pomóc. Oczywiście, chętnie pomogę. Co trzeba zrobić? Musimy wyczyścić łazienkę i odkurzyć podłogi. W porządku, zajmę się sprzątaniem łazienki. Dziękuję, John. Zajmę się odkurzaniem. Pracujmy razem i wykonujmy to sprawnie. Uzgodniono. Praca zespołowa ułatwi i przyspieszy. Czy najpierw powinniśmy zacząć od łazienki? Tak, zajmijmy się najpierw sprzątaniem łazienki. Czy mamy wszystkie potrzebne środki czyszczące? Tak, są pod zlewem. Weź to, czego potrzebujesz. Dobra, wezmę środki do sprzątania i zacznę. Weźmy odkurzacz i zacznę odkurzać. Upewnijmy się, że wyczyścimy każdy róg i powierzchnię. Dbałość o szczegóły jest ważna dla dokładnego czyszczenia. Wyszoruję toaletę, wytrzeć zlew i wyczyścić prysznic. Odkurzam podłogi i upewnię się, że są nieskazitelne. Jesteśmy dobrym zespołem, Anna. Możemy to osiągnąć. Absolutnie, John. Razem możemy poradzić sobie ze wszystkim. Gdy skończymy, możemy się zrelaksować i cieszyć się naszym czystym domem. Miło będzie odpocząć w schludnym otoczeniu. Zabierzmy się do pracy i spraw, by dom zabłysnął. Gotowe, gotowe, idź. Zróbmy to, John. W porządku, Anna. Spraw, aby dom błyszczał. Powodzenia, John. Zróbmy te obowiązki. Dzięki, Anna. Powodzenia tobie też. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Zróbmy to. Lekcja 16.
Planowanie grania w gry wideo przez cały dzień. Cześć Anna. Myślałem o planowaniu grania w gry wideo przez cały dzień. To brzmi jak fajny pomysł. W jakie gry chcesz zagrać? Mam na myśli kilka gier, takich jak wyścigi i gry przygodowe. Chcesz grać razem czy solo? Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli grać razem. Jasne, jestem gotów na trochę gier. Zróbmy z tego maraton gier. Niesamowite! Możemy na zmianę próbować różnych gier. Czy mamy przekąski i napoje na naszą sesję gier? Zanim zaczniemy, wezmę przekąski i drinki. Idealne. Ważne jest, aby pozostać napędzanym i nawodnionym. Skonfigurujmy konsolę do gier i przygotujmy się do gry. Złapię kontrolery i ustawię strefę gier. Czy powinniśmy zacząć od gry wyścigowej? Brzmi dobrze. Wyścignijmy się i zobaczmy, kto jest lepszym kierowcą. Wyzwanie przyjęte. Przygotuj się na zjedzenie mojego kurzu. Zobaczymy o tym. Dam ci ciężką konkurencję. Bawmy się dobrze i cieszmy się razem naszym dniem gier. Absolutnie. Chodzi o dobrą zabawę. Doceniam, że dołączyłeś do mnie na dzień gry. Nie ma problemu, John. Zawsze fajnie jest grać z tobą w gry. Zróbmy dziś niezapomniane wspomnienia z gier. Jestem na to gotowy. Przejdźmy na wyższy poziom i podbijmy te gry. W porządku, Anna. Gra włączona. Gra trwa, John. Zróbmy to. Powodzenia, Anna. Niech rozpoczną się gry. Dzięki, John. Niech najlepszy gracz wygra. Lekcja 17. Czy powinienem zrobić naczynia lub odkurzać? Cześć Anna. Powinienem zrobić naczynia czy odkurzyć? Co powiesz na to, że ty zrobisz naczynia, a ja zajmę się odkurzaniem? Brzmi jak plan. Zacznę od naczyń. Dziękuję, John. Doceniam twoją pomoc. Nie ma problemu, Anna. Cieszę się, że mogę wnieść swój wkład. Upewnijmy się, że dokładnie umyliśmy naczynia. Zdecydowanie chcemy, aby były piskliwie czyste. Weźmę odkurzacz i zacznę. Świetnie, podłogi będą nieskazitelne w mgnieniu oka. Tworzymy dobry zespół, jeśli chodzi o prace domowe. To prawda, dobrze współpracujemy. Ważne jest, aby nasz dom był czysty i uporządkowany. Zgadzam się, czysty dom jest wygodniejszy. Zabierzmy się do pracy i sprawnie wykonujmy zadania. Zróbmy to. Wszystko będzie błyszczące w mgnieniu oka. Cieszę się, że możemy polegać na sobie nawzajem w celu uzyskania pomocy. Ja też, Anno. Razem możemy osiągnąć wszystko. Gdy skończymy, możemy się zrelaksować i cieszyć się naszą czystą przestrzenią. To najlepsza część. Czysty dom jest bardzo orzeźwiający. W porządku, zacznijmy i spraw, by zabłysnęło. Gotowe, gotowe, idź. Zajmijmy się tymi obowiązkami. Powodzenia, John. Zróbmy te naczynia i podłogi. Dzięki, Anna. Powodzenia tobie też. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy.
Zróbmy to! Lekcja 18. Czy powinniśmy wynieść śmieci i posprzątać łazienkę? Cześć Anna, powinniśmy wynieść śmieci i posprzątać łazienkę? Tak, zajmijmy się tymi zadaniami dzisiaj. Zajmę się wyniesieniem śmieci. Dziękuję, John. Zajmę się sprzątaniem łazienki. Pamiętaj, aby mocno zawiązać worek na śmieci. Zrobię to. Nie chcemy żadnych wycieków ani bałaganu. Wezmę kosz na śmieci i wyjdę na zewnątrz. Nie zapomnij wymienić torby na nową. Nie zrobię. Upewnię się, że wszystko jest czyste i uporządkowane. Zbieram środki do sprzątania łazienki. Dokładnie wyczyść zlew, toaletę i prysznic. Wyszoruję każdy kąt i sprawię, że będzie świecił. Jesteśmy dobrym zespołem, Anna. Możemy to zrobić skutecznie. Absolutnie, John. Razem możemy poradzić sobie z każdym zadaniem. Gdy skończymy, będziemy mieli świeży i czysty dom. Dobrze będzie mieć wszystko w porządku. Zabierzmy się do pracy i szybko zakończ te obowiązki. Gotowe, gotowe, idź. Spraw, by nasz dom był nieskazitelny. Powodzenia, Anna. Wyciągnijmy te śmieci i posprzątajmy łazienkę. Dzięki, John. Powodzenia tobie też. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy. Chodźmy. Lekcja 19. Odłóż go z powrotem na półkę. Anna, upuściłaś talerz. Proszę odłożyć go z powrotem na półkę. Przykro mi, John. Następnym razem będę bardziej ostrożny. Wypadki się zdarzają, po prostu bądź ostrożniejszy. Upewnię się, że zajmę się sprawami ostrożnie. Ważne jest, aby unikać niepotrzebnych pęknięć. Rozumiem, John. Będę bardziej uważny. Dziękuję, Anna. Zapobiegajmy kolejnym wypadkom. Od teraz będę zwracał szczególną uwagę. To świetnie, możemy uniknąć przyszłych wypadków. Doceniam twoje zrozumienie, John. Wszyscy popełniamy błędy, po prostu uczymy się na nich. Absolutnie. Wezmę to jako lekcję. Idźmy naprzód i bądźmy ostrożniejsi w przyszłości. Zgodziłem się. Od teraz nie ma więcej wypadków. Ufam ci, Anno. Wiem, że zrobisz to lepiej. Dziękuję za wiarę we mnie, John. Jesteś mile widziany. Zabezpieczmy nasze rzeczy. Zdecydowanie, John. Bądźmy razem ostrożniejsi. Lekcja 20. Myślę, że jesteś niesamowitą gospodynią domową. Anna, myślę, że jesteś niesamowitą gospodynią domową. Naprawdę. Dziękuję, John. Tak dobrze zarządzasz domem. Dokładam wszelkich starań, aby wszystko było w porządku. Jesteś doskonały w sprzątaniu i organizowaniu. Ważne jest, aby stworzyć komfortowe środowisko. Jesteś też fantastycznym kucharzem. Lubię przygotowywać dla nas pyszne posiłki. Dbasz o wszystkich z wielką miłością. Chcę mieć pewność, że wszyscy czują się pod opieką. Mamy szczęście, że mamy Cię w naszym życiu.
Jestem wdzięczna, że jestem częścią tej rodziny. Twoje poświęcenie i ciężka praca nie pozostają niezauważone. Dziękuję, John. Twoje wsparcie wiele znaczy. Jesteś naprawdę niesamowitą gospodynią domową. Doceniam Twoje miłe słowa, John. Lekcja 21. Zrobię sałatkę. Zrobię sałatkę. Świetnie. Przygotuję chleb czosnkowy. Potrzebujesz pomocy w tym? Nie, to całkiem proste. W porządku, daj mi znać, jeśli czegoś potrzebujesz. Zrobię. Dzięki, John. Witamy, Anno. Ciesz się robieniem chleba czosnkowego. Zrobię, John. Sałatka też będzie pyszna. Mam nadzieję, że tak. Tworzymy świetny zespół w kuchni. Zdecydowanie! Zawsze dobrze się bawimy, gotując razem. To prawda. Gotowanie nas zbliża. To wspaniały sposób na nawiązanie więzi. Zgodziłem się. Zacznijmy więc. Tak, zróbmy razem pyszny posiłek. Zrobię sałatkę. Świetnie! Przygotuję chleb czosnkowy. Potrzebujesz konkretnych składników do sałatki? Wystarczy sałata, pomidory i ogórki. Dobra, wezmę je z lodówki. Dzięki, John. Co powiesz na opatrunek? Mamy włoski opatrunek w spiżarni. Idealny. To mój ulubiony. Cieszę się, że ci się podoba. Czy jest coś jeszcze, co mogę zrobić? Czy mógłbyś umyć i posiekać warzywa? Proszę. Pewna rzecz. Ja się tym zajmę. Dzięki, John. Jesteś wielką pomocą. To dla mnie przyjemność, Anna. Tworzymy dobrą drużynę. Zdecydowanie. Fajnie jest gotować razem. Zgadzam się. Poza tym jedzenie smakuje lepiej. Absolutnie. Domowe posiłki są najlepsze. Już sobie wyobrażam, jak pyszny będzie nasz obiad. Ja też. Robię się głodny, myśląc o tym. Cóż, nie czekajmy dłużej żołądków. Zgodziłem się. Gotujmy i cieszmy się wspólnym posiłkiem. Lekcja 22. Udajmy się do sklepu spożywczego. Anna, chodźmy do sklepu spożywczego. Pewnie, musimy zdobyć wszystko, czego potrzebujemy. Czy mamy listę zakupów? Jeszcze nie, ale możemy zrobić jeden szybko. Świetnie, wezmę długopis i papier. Potrzebujemy owoców, warzyw i trochę mięsa. Czy powinniśmy też kupić produkty mleczne? Tak, mleko, ser i jogurt byłyby dobre. Jakaś konkretna marka lub typ? Tylko te zwykłe, które kupujemy. W porządku, coś jeszcze na liście? Może trochę chleba i jajek. Dobra, prawie skończyliśmy z listą. Nie zapomnij o przekąskach i napojach. Racja, frytki, napoje gazowane i woda.
Doskonale. Nasza lista jest kompletna. Weźmy nasze portfele i wyruszmy. Gotowy do wyjazdu. Zdobądźmy wszystko, czego potrzebujemy. I może kilka smakołyków dla nas samych. Oczywiście mała nagroda za naszą wycieczkę na zakupy. Niech będzie to zabawna i produktywna wycieczka. Absolutnie. Idziemy do sklepu spożywczego. Lekcja 23. Mieliśmy trudności z wyborem odpowiednich owoców i warzyw. Anna, mieliśmy trudności z wyborem odpowiednich owoców i warzyw. Tak, trudno było znaleźć te, które były dojrzałe. Myślę, że powinniśmy szukać takich, które są mocne, ale nie za trudne. To dobry punkt. Miękkie owoce mogą być przejrzałe. Warzywa powinny mieć żywy kolor i wolne od skazów. Zdecydowanie chcemy, aby były świeże i pożywne. Zajęło to trochę czasu, ale myślę, że wykonaliśmy dobrą robotę, wybierając je. Zgadzam się. Nasze wysiłki opłacą się pysznymi posiłkami, które przygotujemy. Warto poświęcić dodatkowy wysiłek w przypadku wysokiej jakości składników. Absolutnie. Ważne jest, aby nadać priorytet świeżości i smaku. Upewnijmy się, że odpowiednio je przechowujemy i obchodzimy się również w domu. Tak, powinniśmy utrzymywać je w odpowiednich warunkach, aby zachować ich świeżość. Cieszę się, że razem przeszliśmy przez ten proces. Ja też. Tworzymy świetny zespół, nawet w trudnych sytuacjach. To prawda. Nasza determinacja i praca zespołowa zawsze się sprawdzają. Cieszmy się owocami naszej pracy i stwórzmy niesamowite potrawy. Nie mogę się doczekać. Gotowanie z tobą to zawsze przygoda. Podobnie, John. Zróbmy trochę kulinarnej magii. Rzeczywiście, zacznijmy i zróbmy coś pysznego. Lekcja 24. Możemy po prostu spróbować zapamiętać, czego potrzebujemy. Anna, możemy po prostu zapamiętać, czego potrzebujemy. Zobaczmy, czy wszystko sobie przypomnimy. Owoce, warzywa, mięso, nabiał, chleb, jajka, przekąski i napoje. Dobrze, mamy wszystko. Przejdźmy do kasy. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnimy. Będę mieć oko na przedmioty w koszyku. Świetnie, skończmy nasze zakupy płynnie. Udało nam się zakończyć zakupy bez żadnych wypadków. To ulga. A teraz wracajmy do domu. Nie mogę się doczekać, aby rozładować artykuły spożywcze i zrelaksować się. To był dość produktywny dzień. Zdecydowanie wiele osiągnęliśmy. Dziękuję za bycie tak wspaniałym partnerem zakupów, Anna. Tobie też dziękuję, John. Wracajmy do domu i cieszmy się resztą dnia. Zgodziłem się. Czas się zrelaksować i cieszyć się naszymi zakupami. Zróbmy pyszne posiłki ze składników, które otrzymaliśmy. Brzmi jak plan. Wykorzystajmy w pełni nasze artykuły spożywcze. Absolutnie. Do domu słodki dom. Nadchodzimy. Chodźmy. Przywiązany do domu. Lekcja 25. Mogę nie być najlepszy w zakupach. Anna, może nie jestem najlepsza w zakupach. W porządku, John. Wszyscy mamy swoje mocne strony.
Jestem wdzięczna, że masz cię u boku. Awu, dziękuję. Chętnie pomogę. Jesteś zorganizowany i ułatwiasz sprawy. I jesteś wspierającym i świetnym towarzystwem. Razem tworzymy doskonały zespół. Zgadza się. Dobrze się uzupełniamy. Doceniam twoją cierpliwość i wskazówki. To dla mnie przyjemność, John. Jesteśmy w tym razem. Nie mogłem prosić o lepszego partnera handlowego. To bardzo miłe z twojej strony. Kontynuujmy wspólnie stawianie czoła wyzwaniom. Absolutnie, John. Możemy poradzić sobie ze wszystkim, co przyjdzie nam na drogę. Z tobą u boku czuję się szczęśliwy i pewny siebie. I ja czuję to samo, John. Tworzymy świetny zespół. Wspierajmy się i zachęcajmy się nawzajem. Zdecydowanie. Razem możemy osiągnąć wszystko. Dziękuję, Anna. Jestem wdzięczny za twoją obecność w moim życiu. Tobie też dziękuję, John. Czuję to samo. Lekcja 26. Uważaj na wrzącą wodę. Anna, uważaj na wrzącą wodę. O nie, dzięki za ostrzeżenie. Bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu w kuchni. Prawie rozlałem go na siebie. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi płynami. Upewnię się, że będę bardziej ostrożny. Wypadki mogą się zdarzyć, ale powinniśmy im zapobiegać. Masz rację. Powinniśmy priorytetowo traktować bezpieczeństwo. Następnym razem użyjmy rękawic do piekarnika lub uchwytów na garnki. Dobry pomysł, który ochroni nasze ręce. I pamiętaj, aby zachować bezpieczną odległość od pieca. Będę o tym pamiętać. Dziękuję za przypomnienie. Lepiej być bezpiecznym niż żałować. Oczywiście zawsze powinniśmy być czujni. Gotowanie jest przyjemne, ale musimy być czujni. Zgadzam się. Bezpieczeństwo nigdy nie powinno być zagrożone. Teraz, gdy już wiemy, kontynuujmy gotowanie. Tak, postępujmy ostrożnie i skończmy nasz posiłek. I pamiętaj, praca zespołowa zapewnia nam bezpieczeństwo. Zdecydowanie wspólnie możemy zapobiec wypadkom. Świetnie, kontynuujmy gotowanie i bądźmy bezpieczni. Absolutnie. Skończmy to, co zaczęliśmy. Lekcja 27. Dlaczego mamy ręcznik pod ręką? Anna, dlaczego mamy ręcznik pod ręką? Potrzebujemy go, aby usunąć wszelkie wycieki lub bałagan. Ach, to ma sens. To mądry pomysł. Pomaga utrzymać kuchnię w czystości i bezpieczeństwie. Absolutnie ręcznik jest przydatnym narzędziem. Ważne jest, aby niezwłocznie zająć się wyciekami. W ten sposób zapobiegamy wypadkom lub poślizgom. Ponadto bardziej higieniczne jest posiadanie czystej przestrzeni roboczej. Zgadzam się, czystość jest niezbędna w kuchni. Zawsze trzymajmy ręcznik w zasięgu ręki. Dobry pomysł, powinniśmy uczynić z tego nawyk. To mały krok, który może zrobić wielką różnicę. Absolutnie ręcznik może zaoszczędzić nam czas i wysiłek. I utrzymuje porządek w naszym środowisku gotowania. Cieszę się, że mamy ręcznik pod ręką.
Ja też. Jest to proste, ale praktyczne rozwiązanie. Kontynuujmy gotowanie, wiedząc, że jesteśmy gotowi. Zdecydowanie rozwiążmy wszelkie wycieki naszym niezawodnym ręcznikiem. Przejdźmy do czystego i pysznego posiłku. To jest duch, John. Zacznijmy gotować. Lekcja 28. Przyniosłem ci kwiaty. Anna, przyniosłem ci kwiaty. Jakże troskliwy z twojej strony, John. Myślałem, że rozjaśnię ci dzień. To takie słodkie. Dziękuję. Zasługujesz na coś wyjątkowego. Zawsze wiesz, jak sprawić, że się uśmiecham. Cieszę się, że je lubisz. Są piękne. Doceniam ten gest. To tylko mały dowód mojego uznania. Cóż, to wiele dla mnie znaczy. Zasługujesz na całe szczęście na świecie. Dziękuję, John. Jesteś niesamowity. Witamy, Anno. Zasługujesz na to, co najlepsze. Mam szczęście, że mam cię w moim życiu. I ja też mam szczęście, że cię mam, Anno. Te kwiaty sprawiły, że mój dzień był jaśniejszy. Właśnie na to liczyłem. Misja zakończona. Jeszcze raz dziękuję, John. Jesteś najlepszy. To dla mnie przyjemność, Anna. Wszystko dla ciebie. Lekcja 29. Czy wiesz, gdzie znajduje się najbliższa stacja metra? Anna, wiesz, gdzie jest najbliższa stacja metra? Tak, najbliższa stacja znajduje się zaledwie kilka przecznic dalej. To wygodne. Ile czasu zajmuje chodzenie tam? Powinno nam to zająć około 10 minut pieszo. Idealne, możemy zaoszczędzić czas, jadąc metrem. Zdecydowanie jest szybszy niż jazda w tym ruchu. Czy stacja jest łatwa do znalezienia? Tak, jest dobrze oznakowany i po drodze są znaki. Świetnie, wtedy się nie zgubimy. Nie martw się, dobrze znam trasę. Czy powinniśmy kupić bilety, zanim tam dotrzemy? Możemy je kupić na stacji. To wygodniejsze. Ile kosztuje taryfa? To $2,50 amerykańskiego za przejazd. To rozsądne. Upewnijmy się, że mamy gotówkę lub kartę. Dobry pomysł. Nie chcemy żadnych niespodzianek. Nie mogę się doczekać przejazdu metrem. Ja też. To wygodny sposób na poruszanie się po mieście. Dziękuję, że nas poprowadziłaś, Anna. Witaj, John. Jedźmy teraz na stację. Idziemy. Lekcja 30. Jak możemy się tam dostać? Anna, jak możemy się tam dostać? Możesz się tam dostać, skręcając w prawo na światłach. Och, widzę. Więc musimy iść drogą? Tak, idź prosto, aż dotrzesz do sygnalizacji świetlnej. A potem skręcamy w prawo, prawda? Tak, skręć w prawo przy światłach, a będzie po twojej lewej stronie. Czy to duży budynek, czy łatwy do zauważenia? To duży budynek ze znakiem, więc powinien być łatwy do zauważenia. To brzmi prosto.
Dzięki za wskazówki. Nie ma problemu. Chętnie pomożemy ci znaleźć drogę. Cieszę się, że jesteś tu, aby nawigować. Byłem tam już wcześniej, więc znam drogę. To uspokajające. Postępujmy zgodnie z Twoimi wskazówkami. Po prostu bądź skupiony i uważaj na sygnalizację świetlną. Zrobię. Gotowy do wyjazdu? Absolutnie. Idźmy we właściwym kierunku. Naprzód do naszego celu. Chodźmy, John.